これはMitsubishiです。このものsei Videodeckです。Ja, und ich bin ein Japanisch-Deutscher. Haha, das ist eine Produktion aus Deutschland. Takich jak tych dwóch to może być jeszcze trzech. Witam na kanale Stare Formaty Wideo. W 1987 roku firma JVC wprowadza na rynek nowy system SVHS. Super VHS. The new evolution in Mitsubishi dołącza do wyścigu, jeśli chodzi o ten system i wprowadza na rynek swoje urządzenia, a w 1993 roku wprowadza na rynek HSM 1000. Można powiedzieć, że to prawdziwy diament, a nawet 3 diamenty. Mitsubishi HSM 1000 jest jak czołg. W środku ma aluminiową konstrukcję, która poprawiała stabilność prowadzenia taśmy. Taka konstrukcja również była montowana u innych producentów, JVC czy Panasonica, ale to trzeba przyznać, że tylko i wyłącznie w najwyższych modelach, ze względu na to, że to są jakby dodatkowe koszta. Taki magnetowid w momencie wprowadzenia na rynek w przeliczeniu na złotówki kosztował 12 milionów, oczywiście starych złotych, ale to cena tutaj jakby jest oczywiście abstrakcyjna w tej chwili dla nas. Można przeliczyć to na ilość dni pracy. Polak musiał pracować 117 dni, żeby sobie kupić taki magnetowid, natomiast Niemiec 24. Pierwotnie magnetowid miał być wprowadzony do sprzedaży w 1991 roku, ale całe zawirowania gospodarcze w Azji, pękła bańka spekulacyjna w Japonii, co spowodowało zawirowania ekonomiczne i firma nie zdecydowała się na wypuszczenie tego modelu w 1991 roku. Postanowiono go bardziej dopracować i on wszedł do sprzedaży w 1993 roku. Produkowany był w Europie i to jest model, który nie występował pod innymi szerokościami geograficznymi, zresztą był produkowany w systemie PAL. Japończycy w latach 80. postanowili budować fabryki i tutaj były montowane magnetowidy różnych producentów, nie tylko Mitsubishi, ale i JVC i Panasonica. Natomiast dlaczego tak było? Ze względu na to, że kraje europejskie zaczęły się bronić przed napływem taniej elektroniki z Azji i zaczęły wprowadzać wysokie cła. Takim najbardziej zaangażowanym krajem była Francja, do tego stopnia, że poza cłami jeszcze ograniczono możliwość odprawy celnej do jednego punktu, gdzie 2 celników było w małym punkcie celnym i oni odprawiali wszystkie te urządzenia, co spowodowało, że z kilkuset tysięcy urządzeń, które były odprawiane rocznie, spadło to do kilku tysięcy. Dlaczego Japończycy wybrali Niemcy? A wybrali dlatego, że to był kraj, który uchodził za solidny, bardzo rozwinięty technologicznie, więc Japończycy bardzo chcieli tutaj sobie montować te magnetowidy. Do tego jeszcze cały jakby kraj Japonia miała bardzo bliskie kontakty technologiczne z Niemcami w różnych tam dziedzinach, więc to spowodowało, że te fabryki powstały w Niemczech. Nie były to fabryki, które produkowały magnetowidy, były to bardziej montownie. Magnetowid Mitsubishi HSM 1000 występował w 2 wariantach z przypisem G i Y. Y to była wersja produkowana z napisami angielskimi, jeśli chodzi o płytę czołową, i dodatkowo miał przypis, że zostało to zrobione w Japonii, bo wszystkie elementy były praktycznie sprowadzane z Japonii, więc prawo na to pozwalało. Natomiast wersja G nie ma przypisu, że jest wyprodukowana w Japonii, ma tylko informację, że To produkt Mitsubishi Electric Corporation. Natomiast ma bardzo dużą naklejkę z orłem federalnym i oznaczeniem instytucji, która dopuszcza i sprawdza, czy wszystkie normy zostały spełnione, jeśli chodzi o urządzenia elektroniczne. I tutaj na panelu przed nim są już niemieckie napisy, jak również i na pilocie są niemieckie napisy. Wersja G była praktycznie sprzedawana w Niemczech, i oczywiście w jakichś niemieckojęzycznych krajach, czyli w Szwajcarii i Austrii. Natomiast wersja Y była sprzedawana do pozostałych krajów Europy. Wersja HSM 1000 była produkowana tylko i wyłącznie w Europie, nie występuje w wersji NTSC, tylko i wyłącznie w systemie PAL.
Odpowiednikiem dla M1000 mógłby być magnetowid U80 lub U82. One są zbliżone elementami konstrukcyjnymi właśnie do Mitsubishi M1000. Aluminiowa konstrukcja była tutaj przydatna do stabilnej pracy urządzenia, żeby ten tor prowadzenia taśmy był jak najlepszy, jak najbardziej stabilny. No i dodatkowo jeszcze pomagała odprowadzać ciepło z tego magnetowidu. Tutaj bardzo dużo elementów jest pooddzielanych różnego rodzaju płytami, które miały chronić cały ten przedział z kasetą od zakłóceń elektromagnetycznych. Cała ta konstrukcja waży 7 kg, więc to nie jest lekka maszyna. Poza konstrukcją aluminiową, która miała duży wpływ na stabilność toru taśmy, magnetowid wyposażony jest też w mnóstwo elektroniki. Ma tutaj specjalny filtr grzebieniowy, który jeszcze poprawia dodatkowo możliwość rozdzielenia chrominancji i luminancji. Ma specjalny system inteligentny, który poprawia jakość obrazu, tutaj wiadomo kontrasty, odszumianie, cała ta infrastruktura związana z jakością obrazu. Co ciekawą rzeczą tutaj jest, ma podwójną wirującą głowicę kasującą, czyli są dwie głowice zamiast jednej. Miało to na celu jeszcze bardziej precyzyjnie dokonywać ingerencji w taśmę za pomocą insertu i audio dubbingu. Na przełomie lat 80. i 90. trwała tak zwana wojna na głowice. Czym to się objawiało? Objawiało się to tym, że producenci próbowali marketingowo pokazać, ile głowic ma magnetowid, że jest po prostu bardzo dobry, ma bardzo dobry obraz i jego warto kupić. Było to zapisane w ten sposób, że na obudowie magnetowidu można było znaleźć takie napisy, że jest 5 plus 2 głowice ekstra. Listen to the world of tomorrow with Hitachi, an innovative world of electronics, determined to take you beyond ordinary video cassette recording. That's quality. That's Hitachi. Hitachi! Rozbierzmy teraz ten magnetowid. On był uważany za to, że jest 7-głowicowy, jeśli chodzi o cały ten system liczenia głowic, bo to tyczy się tylko i wyłącznie głowic, które są na bębnie wirującym. Tak to było liczone zawsze przy magnetowidach i te 7-głowicowe magnetowidy znakiem tego były lepsze. Natomiast jeśli policzymy dokładnie wszystkie głowice, jakie są zamontowane i to, że tutaj jest w tym systemie 7 głowic policzona głowica wirująca, która składa się z 2, to jak policzymy te wszystkie głowice, to wychodzi nam, że ten magnetowid ma 12 głowic. No to wtedy, jakby to marketingowo pokazać, no to byłoby strzałem w dziesiątkę. Tak się może teraz wydawać. Nie do końca lepsze były magnetowidy, które miały marketingowo pokazane, że ma 8, 9 czy i więcej głowic. Natomiast ważne jest to, ile jest głowic na bębnie wirującym, ile głowic jest wizyjnych, ile kasujących. No i to miało realny wpływ na jakość obrazu. Czy taki magnetowid w XXI wieku ma rację bytu? Oczywiście, że ma rację bytu. Jest to urządzenie bardzo solidne. Jeśli nie jest uszkodzone albo, że tak powiem, zajechane, może służyć jako magnetowid do digitalizacji, pomimo tego, że nie ma tutaj TBC, ale te wszystkie systemy bardzo ładnie sobie radzą z różnego rodzaju taśmami. Magnetowid Mitsubishi M1000 jest również dość rzadkim modelem występującym w sprzedaży. W obecnej chwili, czyli na lipiec 2025, praktycznie są na świecie 2 egzemplarze do sprzedania. Jeden jest uszkodzony w cenie 300 zł. Drugi magnetowid jest sprzedawany przez firmę, która zajmuje się całym jakby odnawianiem urządzeń, no i on już jest wystawiony za 600 euro i można sobie taki magnetowid kupić. Ale czy jest dostępny jeszcze w tej chwili, no to trzeba sobie sprawdzić. Podobna sprawa dotyczy się pilotów. Piloty są dość tutaj rzadkie do tego modelu, jak i same magnetowidy. Ten pilot zacząłem kupować w lutym tego roku. Nie była to prosta rzecz. Były wtedy 4 na świecie, 2 w Niemczech, 1 w Austrii, 1 w Stanach Zjednoczonych. Wybrałem pilota, który był dostępny w Austrii ze względu na to, że koszty przesyłki były najniższe. Natomiast cena za pilota i w Austrii, i w Niemczech była dokładnie taka sama, więc po prostu chciałem zaoszczędzić, co niestety nie wyszło mi na dobre, bo się okazało, że ten pilot nigdy do mnie
nie dotarł. Dzięki temu, że zakup na eBayu był ubezpieczony, więc eBay oddał mi pieniądze i mogłem dokonać zakupu już w Niemczech, gdzie za przesyłkę zapłaciłem 20 euro dodatkowo. No, ale mam taki pilot. Można powiedzieć, że teraz to już jest jeden z 3. Dlaczego pilot jest tutaj potrzebny? No, pilot jest potrzebny ze względu na to, że w tym magnetowidzie już niestety z klawiszy nie obsłużymy wszystkich elementów menu, które są tutaj dostępne. Poza programowaniem kanałów, no to będzie nam trudno cokolwiek tutaj zrobić. Żeby wybrać język zaraz po podłączeniu do prądu mamy jedną szansę, żeby wybrać ten język. Jeśli wybierzemy jakiś inny, no to później musimy wyłączyć magnetowid, poczekać aż się całkowicie zrestartuje i po ponownym uruchomieniu pokaże się menu językowe, bo po prostu nie ma możliwości jakby powrotu do tego menu. Cały pilot oparty jest tutaj na jogu. Wszystkie funkcje praktycznie wybierania, przesuwania się po menu, które tutaj jest, odbywa się za pomocą tego, więc jest to troszeczkę trudne. Natomiast jeśli posługujemy się menu, które jest dostępne z klawiszy w magnetowidzie, to tutaj też taka ciekawa rzecz, że posługujemy się klawiszami nawigacyjnymi taśmy play, stop i pauza. No tutaj tak to jest skonstruowane ciekawie. No to taka ciekawostka po prostu. Magnetowid tutaj z przodu ma dość sporo różnego rodzaju funkcji. Ma też wejście S-Video i kompozyt na płycie czołowej. Na wszystkie te przyciski dość dobrze się tutaj przełącza, chociaż są takie inne niż w innych magnetowidach. Z tyłu mamy wyjścia eurozłącze, wyjście antenowe, dodatkowe wyjście S-Video. Mamy wyjście audio, 2 kanały. Na panelu przednim wszystkie napisy są po niemiecku. No mi osobiście to średnio to odpowiada, jednak wolałbym, żeby było po angielsku. No ale po pewnym czasie można się przyzwyczaić i zapamiętać, do czego służą poszczególne klawisze. Ma rozbudowane sekcje na mikrofon, możemy podłączyć mikrofon i manualnie sobie te poziomy tutaj ustawiać. Oczywiście całkowicie temu zaprzeczam. Jeśli macie jakieś inne informacje dotyczące tego magnetowidu, to bardzo proszę o pozostawienie tego w komentarzu. Chciałem Wam zaproponować taki kącik, stare formaty, Wasze historie. Mam nadzieję, że będą chętni, żeby pokazać swoje magnetowidy, swoje kolekcje, jak również jak będą chętni, żeby też coś o nich opowiedzieli. Wszystkie instrukcje dotyczące jak to zrobić, gdzie przesłać są w linku, możecie sobie tam poczytać. Filmy proponuję, żeby materiał nie był dłuższy niż 5 minut, z tego zrobimy jakąś minutę, czy półtorej, czy 2, w zależności od tego, jaki to będzie materiał, żebyśmy mogli zobaczyć, kto co ma w szafie. Zapraszam serdecznie. Magnetowid Mitsubishi HSM 1000 to jest połączenie japońskiej precyzji z europejskim montażem i nadzorem i organizacją produkcji wykonaną w Niemczech. No, dało to efekt bardzo pozytywny. Do dzisiaj magnetowid wygląda całkiem dobrze, jak również jeśli chodzi o jego wytrzymałość, pomimo tego, że na przykład zegar jest zaprogramowany od 1993 roku do 2007. Jak widać w 2025 ten egzemplarz daje sobie jeszcze bardzo dobrze radę. Zapraszamy do subskrypcji. Dzwoneczek, łapka w górę i widzimy się w następnym filmie.